zastanowimy się nad czymś, co jak wydaje się jest w przypadku filmu sprawą absolutnie kluczową i tą sprawą kluczową jest przecież tytuł. Tytuł jest tym elementem filmu, który przyciąga nas do kina. Proszę sobie wyobrazić najlepszy nawet film na świecie, który ma beznadziejny tytuł. Czy Państwo pójdą na ten film? Jest duża szansa, że nie. Oczywiście znajdą się wśród Państwa tacy, którzy powiedzą mi, ja nie wybieram filmu po tytule, ja wybieram film po ulubionym aktorze, albo z jakiegoś tam innego powodu. Tak, oczywiście tak też bywa. Natomiast generalnie tytuł jest tym elementem, który do kina powinien nas przyciągnąć. No i teraz pytanie. Po co jest w takim razie tytuł i jaki ten tytuł powinien być, żeby nas do tego kina przyciągnąć? No, wiemy już, że chcemy iść, chcemy obejrzeć. No i teraz jaki trzeba dać filmowi tytuł, żebyśmy chcieli obejrzeć? Po pierwsze, tytuł powinien być krótki. To na pewno, bo musimy go łatwo zapamiętać. Po drugie, tytuł powinien być chwytliwy. Powinien, no tak jak dobra piosenka, prawda, wpaść nam w ucho i gdzieś tam w głowie nam rezonować. Powinien nam się dać łatwo zapamiętać. Powinien w pewnym sensie streszczać fabułę filmu, który oglądamy, prawda? No bo tytuł ma ustawić nasze oczekiwania. Ma powiedzieć, co idziemy oglądać i po co to idziemy oglądać. No bo teraz zawsze podaję taki przykład, wydaje mi się on bardzo taki malowniczy. Gdyby Państwo wybrali film Mordercze misie albo Mordercze niedźwiedzie, no to z dużym prawdopodobieństwem spodziewaliby się Państwo jakiegoś filmu, w którym ktoś kogoś będzie mordował, będą jakieś być może niedźwiedzie nawet, tak, poleje się krew. No i teraz proszę sobie wyobrazić, że idą Państwo na ten film, a to jest western lub komedia romantyczna. No, czy są Państwo zdziwieni, rozczarowani, czy Państwa oczekiwania zostały zawiedzione? Prawdopodobnie tak, bo jednak oczekiwali Państwo jakiejś krwawej jatki, której na ekranie nie dostali. No i gdybyśmy mieli zastanowić się nad tym, czy są tytuły idealne, to tak, istnieje pewna grupa tytułów na świecie, która jest grupą tytułów idealnych i są to z całą pewnością tytuły horrorów, które są zawsze krótkie, zawsze chwytliwe, zawsze streszczają fabułę, bo zawsze mówią nam, kto będzie mordował, czy też kto będzie, prawda, tym złoczyńcą, tym elementem, jakby tym elementem horrorystycznym w horrorze. No i ustawiają nasze oczekiwania w pewien bardzo specyficzny sposób. Ja za chwilę będę mówiła przede wszystkim o polskich tłumaczeniach tytułów, natomiast tu chciałabym zwrócić Państwa uwagę na motyw tytułu oryginalnego, właśnie w przypadku horrorów. Proszę zobaczyć, jeśli odejmą Państwo the z tych tytułów, to dostaną Państwo takie słowa jak boy, shallows, forest, windmill, visit, guest. Słowa jak słowa, prawda? No jakiś chłopiec, jakiś las, jakiś gość. Ale jeśli dodadzą Państwo do tego słowa, do tego słówka, to the, czyli będzie the boy, the visit, the guest, tak? To będzie już ten chłopiec, ten las i ten gość, czyli to już będzie takie wskazanie, takie zagęszczenie atmosfery, prawda? Stąd proszę zobaczyć, jeśli spojrzymy na te 4 elementy, krótki, chwytliwy, streszczający, ustawiający oczekiwania widzów, to w tym przypadku tytuły horrorów są tytułami absolutnie idealnymi, bo jeśli Państwo zobaczą na plakacie, może ten plakat być białą kartką, zobaczą Państwo na plakacie hasło The Forest, będą Państwo wiedzieli na 100%, że Państwo będą oglądali horror. No i teraz za chwilę zastanowimy się nad tym, jak zepsuć lub nie zepsuć tytuł filmowy, natomiast skoro pokazałam tytuły idealne, no to trzeba by też pokazać, że są tytuły nieidealne. I takimi tytułami są z całą pewnością tytuły bardzo długie. Najlepsze przykłady, jakie istnieją w historii kina, to z całą pewnością w tytuł Zabójstwo Jesse'ego Jamesa przez tchórzliwego Roberta Forda. Znudzili się Państwo w połowie i już Państwo nie pamiętają początku. No ale nie jest to najdłuższy tytuł na świecie. Najdłuższy tytuł na świecie nosi ten film, którego plakat widzą Państwo w środku slajdu i ten film nosi tytuł
Muszę się posłużyć ściągą. Krwawe zajście pomiędzy dwoma mężczyznami z powodu pewnej wdowy podejrzewa się przyczyny polityczne. Czy uważają Państwo, że jest to dobry tytuł filmu? No z całą pewnością nie mieliby Państwo żadnych trudności, żeby go zapamiętać. Ten tytuł to tytuł oryginalny. Tu ciekawostka, w polskiej wersji językowej ten film ma tytuł alternatywny, który nazywa się, który brzmi Krwawa zemsta, tak? A zatem zdecydowanie łatwiej zapamiętać niż, powtarzam jeszcze raz, krwawe zajście pomiędzy dwoma mężczyznami z powodu pewnej wdowy podejrzewa się przyczyny polityczne. Tak, nadal jest to tytuł filmu. Są w historii popkultury oczywiście przykłady tytułów niespełniających tych wyznaczników, o których powiedzieliśmy na początku, czyli na przykład tytuły przydługawe, które jednak zakorzeniły się w historii kina i które w pewnym sensie funkcjonują w popkulturze także nawet poza tymi swoimi pierwowzorami ekranowymi. I takim tytułem z całą pewnością jest tytuł Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o seksie, ale baliście się zapytać. Tak? Tytuł filmu Woody'ego Allena, który na stałe stał się takim popkulturowym cytatem. Tutaj pokazuję Państwu ćwiczenie z książki Śląskie ścieżki filmowe do pobrania tej książki, do przejrzenia tej książki. Bardzo serdecznie Państwa zachęcam. To jest ćwiczenie, które polega na tym, że udowadniamy w nim, że tytuł rzeczywiście ustawia nasze oczekiwania i że tytuł rzeczywiście mówi nam, o czym będzie film. Ćwiczenie polega na tym, że są tytuły filmów polskiego reżysera Kazimierza Kuca, do tego są króciutkie notki, króciutkie informacje o tych filmach i Państwa zadaniem, nie musicie Państwo znać w ogóle twórczości Kazimierza Kuca, jest dopasować te tytuły filmów do opisów. Gwarantuję, że nie pomylą się Państwo ani jeden raz. Wystarczy dobrze skonstruowany opis, a przede wszystkim dobrze skonstruowany tytuł, aby wiedzieć, o czym jest film. No i teraz, jak obiecałam, przyjrzymy się różnym polskim tłumaczeniom tytułów filmowych i zastanowimy się, czy to są dobre tłumaczenia, czy to nie są dobre tłumaczenia. Właściwie to Państwo sami w swojej głowie większość tych przykładów pewnie rozsądzą. Ja powiem, co myślę ja i jakie ciekawe przykłady udało mi się w toku moich różnych badań i poszukiwań uzbierać. Pierwszym takim aspektem, który bardzo często podnosi się, kiedy naśmiewamy się z tytułów filmowych, a wiedzą Państwo doskonale, tak jak i ja, że Polacy uwielbiają naśmiewać się z tytułów filmowych. My uwielbiamy rozmawiać o polityce, uwielbiamy oglądać seriale, uwielbiamy wszyscy pouczać trenerów piłki nożnej i uwielbiamy, absolutnie uwielbiamy naśmiewać się z tego, że polski tytuł jest beznadziejny, że fatalnie przetłumaczył tytuł filmu i że ja zrobiłbym to lepiej. A zatem zastanówmy się, co to znaczy zrobić to lepiej. No i pierwszym aspektem podnoszonym zawsze przez nas jako krytyków bardzo często jest, a lepiej to było zostawić w oryginale. Tak? Po co to tak tłumaczyć? To już lepiej było zostawić w oryginale. No, pytanie jednak brzmi, czy zostawianie oryginalnych tytułów filmów ma jakikolwiek sens? No, dla osób, które władają wieloma językami świata, być może, natomiast proszę spojrzeć znowu, przypomnieć sobie nasze wyznaczniki. Jeśli przypomnimy sobie nasze wyznaczniki dobrego tytułu, to zastanówmy się nad tym, czy obcojęzyczny tytuł może być chwytliwy. Może być chwytliwy? Nie może, bo jeśli nie mówimy w tym obcym języku, nie zapamiętamy tego tytułu, on nie streści nam fabuły, on nie ustawi naszych oczekiwań wobec filmu. No bo teraz proszę sobie zobaczyć, proszę sobie wyobrazić, że zabiorę Państwu te plakaty. Zostawię Państwu tylko hasła Parasite, Snowpiercer, Chinatown, Bonnie i Clyde, a być może skoro mamy tytuły zostawiać w oryginale, to nie tylko po angielsku, ale także po koreańsku, chińsku albo turecku, tak? No, czy to by się sprawdziło? Nie, ta technika na pewno nie ma przyszłości. Bardzo często jest tak, że problemem w tym tłumaczonym tytule, no bo już ustaliliśmy, że nie zostawiamy w oryginale, a zatem zacznijmy tłumaczyć te tytuły. Bardzo często zdarza się tak, że problemem w tym tłumaczonym tytule jest zagubienie kontaktu z wersją oryginalną filmu. To znaczy my, jako odbiorcy tłumaczonego tytułu, nie mamy świadomości, jaki oglądamy film i nie mamy świadomości, jaki
ten tytuł jest w oryginale, czyli co to faktycznie jest za film. I takim bardzo dobrym przykładem jest film Finding Neverland, film, który zresztą bardzo serdecznie Państwu polecam, bo to film, za muzykę do którego polski kompozytor Jan Kaczmarek otrzymał Oscara. Film, który, jeśli mówimy po angielsku i patrzymy na oryginalny tytuł, od razu ustawia nasze oczekiwania i wiemy, o czym będzie ten film. Wiemy, że Neverland to magiczna kraina, po polsku nazywana Nibelandią, czyli kraina, w której mieszkał Piotruś Pan. Tak? A zatem możemy domyślić się, że prawdopodobnie ten film Finding Neverland coś z Piotrusiem Panem będzie miał wspólnego. Ja Państwu zdradzę, że to film o autorze tej właśnie książki. No i teraz uwaga, czyli po polsku film powinien dostać tytuł Szukając Nibelandii, Lecąc do Nibelandii, Nibelandia odnaleziona, no nie wiem, tutaj wymyślam, tak? Państwo mogą podać oczywiście swoje propozycje. Czy taki tytuł właśnie dostaje po polsku ten film? Nie, po polsku ten film dostaje tytuł Marzyciel. No i czy to jest zły tytuł? Nie, to jest ładny tytuł, to jest na pewno tytuł przyjemny, ale czy ten tytuł zwiastuje nam, jaki film będziemy oglądać? Nie, nie, ani w odniesieniu do oryginału, ani w odniesieniu do tego, żeby ustawić nasze oczekiwania w związku z tym, co będzie ten film nam opowiadał. Tutaj przy okazji wrzucam Państwu informację o tym, młodzi ludzie mogą nie wiedzieć, dorośli i starsi zresztą też, bo nie wszyscy Państwo na pewno widzieli ten film, że jeden z najpopularniejszych na świecie szablonów memowych, czyli ten pasek 3 zdjęć, który Państwo widzą w tej chwili na ekranie w różnych odsłonach, to jest właśnie pasek 3 kadrów z filmu Finding Neverland, czyli Marzyciel, do którego obejrzenia jeszcze raz Państwa bardzo, bardzo zachęcam, a teraz już wiecie, skąd się wziął bardzo słynny mem. Drugim przykładem takiego dziwacznego zagubienia kontaktu z oryginałem jest z całą pewnością film, który doczekał się w historii świata największej liczby remake'ów. W tej chwili chyba jest 24 remake'i tego filmu są na świecie. Włoski hit Perfetti Sconosciuti. Tak? Ten film po polsku otrzymuje tytuł Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Czy to jest zły tytuł? Nie, ja lubię dziwaczne tytuły, mnie się ten tytuł akurat bardzo podoba. No ale po pierwsze, nie wiemy, że oglądamy ten sam film, bo Perfetti Sconosciuti nie znaczy dobrze się kłamie w miłym towarzystwie, tylko znaczy doskonali nieznajomi, tak, albo coś w tę stronę. No i żeby tego było mało, bo tu moglibyśmy powiedzieć, że to już jest kombinacja, to Polacy robią remake tego filmu. Jak powiedziałam, 24 wersje językowe tego filmu Perfetti Sconosciuti powstały na świecie. No i Polacy też robią swoją wersję i uwaga, nazywają ją Nieznajomi. A zatem zobaczcie, podwójnie gubi się tutaj ta koncepcja nawiązania do oryginału, bo my filmowi włoskiemu dajemy zupełnie alternatywny tytuł, nie tytuł związany z włoskim oryginałem, no a filmowi polskiemu dajemy tytuł nawiązujący do tego włoskiego oryginału, tak? Czyli bałagan zupełnie bezsensowny, no bo żaden Polak nie wie, że ten film się nazywa Perfetti Sconosciuti, bo wszyscy Polacy myślą, że ten film się nazywa Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Inny przykład, bardzo, bardzo nowiuteńki. Być może część z Państwa jest świadoma tego, że niedawno na platformie Amazon Prime pojawił się film, który nosi tytuł Roadhouse. No i oczywiście bardzo piękny to tytuł, jak powiedzieliśmy, niezbyt jakby ustawiający nasze oczekiwania, no bo jeśli nie mówimy po angielsku, to cóż dla nas znaczy Roadhouse, ale to nie koniec tej historii, bo nie dość, że ten tytuł został pozostawiony w oryginale, czyli bez sensu, no to na dodatek ten tytuł, który chciałby, bo film to robi, sugerować, że jest remake'iem dawnego filmu, starego filmu z Patrickiem Swayze, który to film nosił po polsku tytuł Wykidajło, tego nie robi. A to, że jest to remake tego filmu, no to co do tego nikt, kto widział te filmy, nie ma najmniejszych wątpliwości. No i teraz zobaczcie, co ciekawe. Film Wykidajło, który po polsku nazywał się Wykidajło, po angielsku nazywał się Roadhouse. No czyli niby dobrze, tak? Postąpiła platforma Amazon Prime. No ale
żaden Polak nie wie, że ten film nazywał się Roadhouse, bo każdy Polak myśli, że tamten film z Patrickiem Swayze nazywał się Wykidaju. Możemy mieć też do czynienia z taką sytuacją, kiedy tłumaczenie owszem, ustawia nasze oczekiwania, ale ustawia je w inny sposób niż oczekiwania odbiorcy oryginału. I takim chyba bardzo dobrym przykładem jest jeden z filmów Netflixa, nie taki wcale dawny, film, który po angielsku nosi tytuł Otherhood. Cóż to jest Otherhood? Otherhood, proszę Państwa, to jest motherhood, czyli macierzyństwo, motherhood, z którego odpadła literka M. To jest taki stan w życiu kobiety, kiedy pojawia się syndrom opuszczonego gniazda, kiedy dzieci opuszczają dom, nie ma jeszcze wnuków, no i ta kobieta, która tęskni za swoimi dziećmi, trochę musi jakby znaleźć sobie, zaorganizować sobie na nowo życie, bo do tej pory jakby to życie kręciło się wokół tych dzieci, tak? A zatem z tego słowa motherhood, macierzyństwo, odpada ta literka M i pojawia się takie ładne, zobaczcie, bardzo wiele treści niosące ze sobą słowo otherhood. No i teraz proszę zobaczyć, co dzieje się z tym tytułem w polskiej wersji językowej. W polskiej wersji językowej ten poetycki tytuł Otherhood dostaje wersję Mamusie bez synusiów. Czy Państwo oglądają ten sam film? Pytam teraz jakby wszystkich, którzy mnie słuchają. Z całą pewnością nie. Jeżeli widzą Państwo tytuł Mamusie bez synusiów, to jeszcze słowo mamusie byśmy może jakoś przeżyli. Natomiast słowo synuś jest słowem tak bardzo nacechowanym w języku polskim, tak bardzo sugerującym pewne pejoratywne treści, że absolutnie spodziewamy się żadnej głębokiej historii, spodziewamy się raczej jakiejś głupiej komedyjki, tak, która niesie ze sobą być może jakieś niezbyt mądre treści i na dodatek ustawia w pewien sposób nasz odbiór bohaterów. Odbiór bohaterów bardzo często jest sterowany właśnie tytułem filmu. I przykładem mogą być Mamusie bez synusiów, ale przykładem takiego sterowanego odbioru wobec bohatera może być też ten film. Film, który po francusku nosi tytuł, którego nie przeczytam, bo nie mówię po francusku i nie będę się przed Państwem wygłupiać. Natomiast po polsku, gdybyśmy mieli przetłumaczyć ten tytuł oryginalny na język polski, to znaczy Ludzkie rzeczy. Ludzkie rzeczy, czyli nic, co ludzkie, nie jest mi obce. Ludzkie rzeczy. Reżyser daje swojemu filmowi, który obraca się wokół bardzo ciężkiej tematyki, bo w filmie pojawia się tematyka gwałtu. Cały film rozgrywa się na sali sądowej podczas procesu. Dziewczyna oskarża syna swojego ojczyma o gwałt. Tak, bardzo trudny film, ale fenomenalny. Bardzo serdecznie go Państwu polecam. Natomiast teraz proszę zobaczyć. Szybko musiałam streścić, żeby właśnie Państwo wiedzieli, o co chodzi, no bo wtedy tylko możemy te tytuły, prawda, deszyfrować. Mamy tytuł nadany w oryginale przez reżysera Ludzkie rzeczy. Mamy polski tytuł Oskarżony. Znowu pytam. Ja Państwa pozostawię z tymi pytaniami. Czy Państwo będą oglądali ten sam film? Nie. W polskiej wersji tytułu Państwa odbiór głównego bohatera zostaje ustawiony. Oskarżony, on, ten, na niego zwróćcie uwagę. To jest najprawdopodobniej jego wina. No dobrze, że oskarżony, a nie skazany albo winny. Śmiesznym przykładem, który chciałam Państwu pokazać, który jest przykładem odwrotnym i który pokazuje, że nie tylko my Polacy robimy wariackie rzeczy z tytułami, jest polski film Śniegu już nigdy nie będzie. Och, jaki piękny i poetycki tytuł, film Małgośki Szumowskiej, być może część z Państwa ten film widziała. No i teraz uwaga, tak, Śniegu już nigdy nie będzie, no piękny tytuł, piękny, jak powiedziałam, uwielbiam takie tytuły i teraz ten piękny poetycki tytuł zostaje na język niemiecki przetłumaczony i w języku niemieckim ten film dostaje tytuł Masażysta. Śniegu już nigdy nie będzie, masażysta. Czy to ten sam film? Być może, kto wie. Innym zagadnieniem związanym z tłumaczeniem tytułów, jak powiedziałam, no rzucam Państwu takie dosłownie hasła do zastanowienia się i właśnie liczę na to, że Państwo będą się dalej nad tym zastanawiali, oglądając różne filmy. Innym zagadnieniem, nad którym trzeba byłoby się zastanowić, jest taka sytuacja, w której tłumaczymy tytuł
to tłumaczenie jest super, jest lepsze nawet od oryginału, powiedziałabym, ale potem widzowie robią nam psikusa, chcą ten film oglądać i powstaje druga część. No i takimi przykładami klasycznymi są z całą pewnością te dwa filmy, czyli film Szklana pułapka, tak, no bo teraz proszę sobie wyobrazić, bo właśnie mówimy czasem zostawmy tytuł w oryginale, a czasem mówimy przetłumaczmy dokładnie, dosłownie tak jak jest. Zaraz pokażę, czemu tak się czasem w ogóle nie da. No więc co zrobił tłumacz? Tłumacz zrobił Szklaną pułapkę, która do pierwszej części filmu odnosi się perfekcyjnie. To jest fenomenalny tytuł. Tak, mamy ten szklany wieżowiec, który staje się pułapką, szklana pułapka, super. No i wszystko byłoby pięknie, gdyby nie to, że potem powstają 4 kolejne części tego filmu i one ze szklanymi pułapkami nie mają już wiele wspólnego, no ale pierwszy tytuł tak dobrze, pierwsza produkcja, pierwszy film tak dobrze się sprzedał, że trzeba było tę sytuację ciągnąć. Drugim takim przykładem, proszę zobaczyć, jest film The Hangover. Film, który po polsku powinien nosić tytuł Cats. No okej, nie? No przecież przeżylibyśmy taki tytuł. Ale tłumacz wpada na pomysł i robi z tego tytuł Cats Vegas. Cats Vegas, który pięknie, prawda, obrazuje, że będzie Cats, że będzie jakaś impreza, gdzie to się będzie rozgrywać. No fenomenalna historia. No i znowu, wszystko byłoby pięknie. Jedno z najlepszych prawdopodobnie tłumaczeń tytułów to by było, gdyby nie to, że potem powstają kolejne części, no i dzięki temu powstaje taka perełka jak Cats Vegas w Bangkoku. Przykładem jest też z całą pewnością film Piła, w którym piła pojawia się w pierwszej części, a w kolejnych 9 już tej piły raczej nie spotykamy, no ale tytuł zostaje. Problemem tłumaczeniowym są też z całą pewnością wszelkiego rodzaju toponimy, antroponimy, nazwy, nazwiska, nazwy miejsc. Tutaj tłumacz może zachować się bardzo różnie, może pozostawić wersję oryginalną, co nie będzie w tym przypadku problemem, bo jeśli nazwiemy tytuł Amityville, no to ludzie, którzy oglądają film w oryginale, nie wiedzą, gdzie jest Amityville. My też nie wiemy, no jedynie, że troszkę trudniej nam będzie to zapamiętać, bo będzie to w obcym języku, czyli można wersję oryginalną, można dodać słowo wyjaśnienia, ale wtedy my już jesteśmy trochę uprzywilejowani wobec odbiorcy pierwotnego, no bo Brokeback Mountain i Tajemnica Brokeback Mountain, no to ja wiem coś więcej niż wie ten człowiek, który oglądał ten film po angielsku. No i można tytuł całkowicie zmienić i tutaj takim przykładem będzie z całą pewnością serial Gilmore Girls, który po polsku powinien nosić tytuł Dziewczyny Gilmore i pewnie wszystko byłoby w porządku. Czy ten serial zyskałby taką popularność i czy zrobiłby taką karierę, jaką zrobił pod pięknym tytułem Kochane kłopoty, tego nie jestem w stanie Państwu powiedzieć. Przykładem, żeby znowu posłużyć się jakby sytuacją odwrotną, przykładem takiego toponimu, który wymaga dodatku i wyjaśnienia w prawie wszystkich wersjach językowych świata tego filmu jest z całą pewnością film Katyń, który jeśli Państwo tutaj spojrzą, nawet jeśli nie mówimy w tych językach, widzimy masakra w Katyniu, śmierć w Katyniu, tak, mord w Katyniu, zbrodnia katyńska i tak dalej, i tak dalej. Tutaj pojawia się to dodatkowe słowo. W tym przypadku, czy to jest źle? No nie, bo powiedzieliśmy, że film chcemy, żeby ustawiał oczekiwania widzów, a on tylko je ustawi wtedy, kiedy dodamy to słowo, bo dla Polaka słowo Katyń jest jasne i wie, o czym będzie film. Natomiast dla obcojęzycznego odbiorcy już będzie zupełnie inaczej. I ostatnie przykłady, o których powiedziałam, że będzie taka sytuacja, która jest totalnie bez wyjścia. To znaczy, chcielibyśmy przetłumaczyć tytuł, nawet dosłownie, no dobrze, niech już będzie, ale się nie da. I takim przykładem jest z całą pewnością film Dead Man Walking. Mamy frazę, która jest zakorzeniona w kulturze anglosaskiej, która jest zakorzeniona w języku angielskim, frazę, którą wygłasza się wtedy, kiedy skazany idzie korytarzem więziennym na śmierć. Nie da się tej frazy przetłumaczyć na język polski, bo jej po prostu w języku polskim nie ma. Tak? Kara śmierci po pierwsze nigdy w Polsce nie była bardzo popularna, od bardzo dawna nie jest wykonywana, nie funkcjonuje i nigdy takiej frazy w języku polskim nie było, a więc tytuł Dead Man Walking po polsku dostaje wersję przed egzekucją. Czy dobrą? Według mnie bardzo. Drugi przykład
kiedy jesteśmy bez wyjścia, to ta sytuacja, w której język nas ogranicza. Proszę spojrzeć, mamy tutaj plakat belgijskiego serialu Netflixa, który nazywa się Twee Zomers. 2 lata. 2 lata. To znaczy co? To znaczy rok po roku, tak? To znaczy 1 rok, a potem drugi rok. Nie. Twee Zomers znaczy przecież 2 pory roku o nazwie lato. I tak, proszę Państwa, musiałby się ten serial po polsku nazywać, gdybyśmy oryginalnie chcieli przetłumaczyć ten tytuł. Bo oczywiście gramatycznie forma 2 lata znaczy i to. Ale kiedy ja mówię 2 lata, Państwo nigdy w życiu w swojej głowie nie usłyszą 2 pory roku o nazwie lato. Zawsze usłyszą Państwo rok po roku. No więc co dzieje się z polskim tytułem? Film dostaje tytuł 30 lat później, no bo w rzeczywistości to drugie lato, o którym mowa, rozgrywa się 30 lat później w stosunku do pierwszego. No i na koniec, dosłownie, naprawdę na koniec, tylko pokazuję Państwu, jak myślę, te przykłady, z których Polacy najczęściej się śmieją. Pierwszy to jest przykład tłumaczenia idealnego. Film, który po angielsku nazywa się Turning Red, po polsku nazywa się To nie wypanda. Geniusz przetłumaczył ten tytuł. Co, stać się czerwonym, czerwone jak burak, zrobić się czerwonym, nie da się nic sensownego po polsku z tym zrobić. To nie wypada, prawda? To nie wypada, kiedy to jest o nastolatce, to N w środku, rewelacja. Jeden z tytułów, który wzbudza u Polaków szalone salwy śmiechu, film Duplex, który po polsku nosi tytuł Starsza pani musi zniknąć. Film Terminator, który po polsku nosi tytuł Elektroniczny morderca, tak? Choć tutaj jest dobry przykład, że ten tytuł polski w ogóle się zupełnie nie przyjął. Oczywiście najbardziej klasyczny przykład z klasycznych, czyli Dirty Dancing, którego ja będę bronić do śmierci. Do śmierci będę mówić, że Wirujący seks to jest świetny tytuł, bo po pierwsze mamy zmianę czasów i wtedy to tam się straszne bezeceństwa działy na tym ekranie. Dzisiaj może nas to nie wzrusza, a po drugie, proszę przetłumaczyć Dirty Dancing na język polski. Na który film Państwo by poszli? Świński taniec, sprośny taniec, brudny taniec, umorusany taniec, haniebny taniec, obrzydliwy taniec czy nieprzyzwoity taniec? No przecież, że na żaden. A na Wirujący seks wszyscy byście polecieli do kina, bo byście myśleli, że tam się będziecie myśleli, że tam się nie wiadomo, co będzie działo. I ostatni przykład, przysięgam, że będzie ostatni. Film, mój ulubiony przykład, film Reality Bites. Taka młodzieżowy dramat, rozważania o życiu, o sensie życia. Jakby to przetłumaczyć? Reality bites, rzeczywistość gryzie, ale mogłyby też być okruchy życia, okruchy rzeczywistości, prawda? To też by dobrze tutaj brzmiało, zależnie od tego, co przeczytamy po polsku, bo myślę, że większość z Państwa nie zna tego filmu. Po polsku ten film dostaje tytuł Orbitowanie bez cukru, który nieodmiennie do końca życia będzie mi sugerował, że ten film jest o gumie Orbit i to na dodatek takiej, która nie ma cukru. Dlaczego Reality Bites zostało orbitowaniem bez cukru? Nad tym muszą się Państwo zastanowić sami, oglądając ten właśnie film. Ja Państwa nieustająco zapraszam na polską półkę filmową. Bardzo Państwu dziękuję.